Nazywam się Michał Kucharski, pochodzę z Tarnowskich Gór, jeżdżę Volvem duetem pick-upie z 1961 roku. Na co dzień hobbystycznie zajmuję się renowacją pojazdów zabytkowych. Bardzo lubię to robić, te stare samochody mają taką duszę i jest to po prostu inna motoryzacja. Nie zawsze mi się podobały stare pick-upy. Polowałem długi czas na jakieś Chevrolety i inne samochody amerykańskie, ale wszystko w pick-upie. No i nie miałem znaleźć. W końcu po kilku latach szukania natrafiłem na ogłoszenie, gdzie było właśnie wystawione Volvo duet w pick-upie do kompletnej renowacji. Postanowiłem udać się z lawetą od razu oczywiście, zobaczyć ewentualnie taki samochód. No na miejscu stwierdziłem, że samochód wymaga naprawy, ale poradzę sobie. Dobiliśmy interesu ze sprzedającym i tak trafił do moich rąk. Auto z Poznania przywiezione do Tarnowskich Gór. Finalnie postawione w garażu 16,5 metra, gdzie go budowałem, po takim garażem dysponowałem. Przez pierwszy rok kompletowałem w ogóle narzędzia, kompresor, spawarkę, żeby cokolwiek przy nim robić, bo nie miałem nic oprócz miejsca. No, gdzieś po roku postoju, jak sobie już przyszykowałem narzędzia, zaczęła się rozbiórka, która była fajna i przyjemna. Całkowicie go rozebrałem od A do Z. Określiłem dopiero w tym momencie, co jest do zrobienia. No i się okazało, że jest gorzej niż na początku człowiek myślał, sobie pomyślałem na początku, że w 2 lata go zrobię. A sama rozbiórka zajęła mi 1,5 roku. Tak, mechanicznie poszło dość szybko, był sprawny, jeżdżący. Piaskowanie, czyszczenie i składanie podwozia do całości. No to już było gdzieś 3 lata łącznie, już mi to zajęło. No, ale najgorsze było przede mną, czyli cała buda, karoseria. Okazało się, że podłoga była wstawiona, prawa strona trochę uderzona, no i rdza była skryta pod dziwnymi naprawami poprzedników, gdzie się okazało, że jest dużo spawania, dużo gięcia, dużo roboty. No na początku gdzieś tam trochę zacząłem to robić ochoczo, ale po 2 latach spawania całej karoserii, no gdzieś się człowiek trochę poddawał, ale szedł, jak to powiedzieć, do przodu, tak? Udało mi się go połatać w całości do kupy, żeby nabrał jakiejś formy i pociąłem tą karoserię i zrobiłem częściowo podłogę. Trzeba było wstawić progi, całkowicie były do wstawienia. Na tamten czas nie miałem dostępnych w ogóle progów w sprzedaży internetowej, nie mówiąc o jakichś reparaturkach czy czymkolwiek, więc wszystko wyginałem na zrobionej ręcznej giętarce w garażu, który powierzchnię miał niezbyt dużą. No i tak gdzieś do przodu sobie z tym dążyłem. Ten komar to jest pierwszy mój mechaniczny pojazd, jaki w życiu miałem. Jest to odziedziczony komar po mojej babci, pierwszej właścicielce. Jestem drugim właścicielem komara. Na nim się uczyłem jeździć, na nim zdawałem kartę motorowerową, na nim poznawałem mechanikę i motoryzację jako nastolatek. Też na tym komarku moi bracia jeździli wszyscy, więc jest to taka pamiątka rodzinna, więc postanowiłem dopasować pakę do komara, tak żeby miał swoje miejsce, jakieś dla mnie też ważne. Paka jest zrobiona typowo kanciata. Trudniej były zrobić błotniki, bo zrobiłem je sam naprawdę na kolanie przy kilku blacharskich młotkach, małej giętarce, którą sobie sam stworzyłem.
no jeden błotnik zajęło mi około miesiąca robienie jednego błotnika. Oczywiście pierwsze próby 2 błotników nie powiodły się, wyszły krzywo, nie tak jak trzeba. W końcu ktoś mi doradził, żeby zrobić metalowy stelaż i na ten stelaż naciągnąć blachę, żeby ją wyformować. Też tak zrobiłem, w końcu udało się zrobić. Później jak dokończyć pakę, tak? Same błotniki. Paka jest zrobiona na miarę komara, po prostu mieści się co do centymetra. Całą renowację wspierała mnie moja dziewczyna, tak powiedzieć, później narzeczona, a finalnie pojechaliśmy tym samochodem do ślubu, który była data ślubu jest wytyczona w 2018 roku, a miesiąc przed jeszcze samochód nie był finalnie skończony. Brakowało tylnej zabudowy talii, no i zamiast zajmować się ślubem, zajmowałem się samochodem, żeby go skończyć na wesele. Finalnie się udało zrobić go może tydzień przed, czyli jakiś tydzień przed datą wesela samochód został poskładany do całości, ale udało nam się pojechać na wspólny ślub. Jazda z samochodem Volvo Duet jest bardzo specyficzna, ponieważ samochód na nierównościach trochę się gibie, ale jest komfortowo. Fotele są na sprężynach i to się czuje, jakby się jechało na kanapie, ale no, jak na swoje lata jest bardzo komfortowym samochodem oraz dość szybkim, ponieważ maksymalna jego prędkość, którą ja pojechałem, to jest 140 na godzinę. Samochód posiada skrzynię 4-biegową manualną i overdrive, czyli 5. bieg elektroniczny, który pozwala poruszać się po mieście dość komfortowo. Silnik o pojemności 1,8 litra B18 o mocy 70 koni sprawia, że jest dość żywy jak na współczesne czasy i nie jest takim żółwikiem gdzieś stającym z tyłu. Ma swoją moc, jak jeździ pusty. Daje radę po prostu. Reakcje ludzi, przechodniów, innych kierujących są dość miłe. Mało ludzi się nie obróci za tym samochodem. Nie wiem, czy to jest spowodowane, że jest czerwony i po prostu tak się rzuca w oczy, czy samą bryłą, ale no, bardzo sympatycznie po nim machają. Dużo ludzi robi zdjęcia na skrzyżowaniu, jak się stanie, to nawet ludzie wychodzą z samochodów przed, żeby zrobić mu zdjęcia, nawet jak jest zielone. Większość pozytywnie reaguje na ten samochód, co mnie cieszy, bo jest to gdzieś dla mnie jakaś taka metoda zapłaty, że jednak udało mi się zrobić fajny samochód z kiepskiego początku, bo początek nie był zbytnio fajny, ale udało się. No i cieszy do tej pory, bardzo lubię nim jeździć. Jest to samochód bardziej wystawowy, ale we wolnych momentach, kiedy staram się nim wyjechać po prostu, żeby sprawił radość jak innym też osobom. Ogólnie jako na początku, jak kupowałem samochód, to marka Volvo była trochę mi obca. To powiem tak, że była to marka, która istnieje długi czas, ale samego Volvo Dueta też nie znałem. Był to dla mnie samochód nowy, poznawałem go i poznawałem też markę Volvo i historię marki Volvo przy tym samochodzie, która, tak powiem, gdzieś mnie zainteresowała. Volvo słynęło z bezpieczeństwa i tutaj jest model, który posiada pierwsze fabrycznie montowane 3-punktowe pasy. Do tego silnik B18, który jest znany z niezawodności i faktycznie jest tu oryginalnie, ja go nawet nie rozbierałem, nie wiem jaki ma przebieg dokładnie, bo licznik kręci się tylko do 99 000, ale po ściągnięciu miski pokrywy się okazało, że on w środku wygląda jak nowy, więc nawet go nie rozbierałem na części pierwsze, bo się dowiedziałem, że rozebranie tego silnika może spowodować większą awarię niż poskładanie go na współczesnych częściach. Nie żałuję, bo już jeżdżę nim 7 lat i nic się nigdy przy nim nie stało, nie miałem żadnej awarii, nic nie nawaliło i nie zapowiada na to, żeby cokolwiek się stało z tym silnikiem. Przy kupnie samochodu okazało się, że dostałem szwedzkie dokumenty, które musiałem biegle przetłumaczyć. Zajęło mi to trochę czasu, ale z biegłym tłumaczem zadzwoniliśmy do Wydziału Komunikacji w Szwecji, który potwierdził dane, że samochód został sprzedany i podał nam dokładnie numer do ostatniego właściciela samochodu. Po krótkim namyśle postanowiłem też zadzwonić się, dopytać na temat historii samochodu. Oczywiście biegły tłumacz musiał rozmawiać po szwedzkiego, w ogóle nic. I się okazało, że samochód stał ponad 20 lat gdzieś koło stodoły i został wyjęty
no i sprzedany do Polski, ale opowiedział mi całą historię samochodu. Się okazało, że historia samochodu była taka, że samochód był jakby w jednym mieście, w jednej rodzinie przez prawie 60 lat. Od rąk do rąk po rodzinie przechodził, aż w końcu trafił na sprzedaż, gdzie go kupiłem. Okazało się podczas rozmowy, że samochód początkowo był furgonem i był ucięty na pick-upa, ponieważ Szwedzi robią taką przeróbkę, to się zwie atraktor, ale on nigdy nie był zarejestrowany jako atraktor, on był po prostu ucięty i zrobiony. Okazało się, że też był ucięty przez firmę, która Volvo zlecało wykonanie takiego samochodu. No nie spowodowało to, że go nie kupiłem tak naprawdę, cały czas chciałem mieć tego pick-upa. Czy to jest źle, że on jest ucięty, czy nie, nie wiem, ale powiem, że jest to też jakaś historia marki Volvo, że właśnie robili taką przebudowę samochodów swoich. Budowę samochodu zacząłem w 2010 roku, a skończyłem w 2018. Sama budowa zajęła mi około 1250 roboczogodzin z przerwami z różnymi, no średnio starałem się przy nim pracować po 2 godziny dziennie. Tyle mi to zajmowało, czasem mniej, czasem więcej, czasem miałem przerwy miesięczne. Czasem się odechciewało, patrząc na ten samochód rozebrany i mówiłem sobie, że się wpakowałem troszkę głęboko, ale starałem się go dokończyć, tak, żeby on wyjechał. Nie chciałem porzucić takiego projektu i zrezygnować w połowie pracy. Uważałem to bez sensu, tak, że jak coś się zacznie, trzeba to skończyć. W pewnym momentach przerastało mnie, szczególnie blacharsko, no ale gdzieś starałem się konsultować z innymi ludźmi, co też mieli podobne przeżycia z samochodami. No udało się go złożyć w końcu i zrobić do całości. No efekt jest jaki jest, no. Mnie cieszy i tyle. No.